Witajcie ponownie w mojej kuchni. Jak zwykle wieczorowa pora. Przede mną trochę mięsiwa leży. Bywa tak, że jak dokonujecie sami rozbioru i powykrawacie to, co tam jest dobre, fajne na szyneczki, schaby i tak dalej, to zawsze Wam trochę resztek zostaje. Ewentualnie nie musi to być rozbiór, może to być po prostu kupienie jakichś większych kawałków, bo są takie sklepy, gdzie można całą łopatkę, cały schab dostać, cały boczek i potem biorąc z tego to, co chcecie, to coś zostaje. No i w takim przypadku co z tym się robi? No najczęściej kiełbasy albo coś na gorąco na obiad. Albo można to połączyć. Kiełbasy na gorąco na obiad. I tak właśnie ja zrobię. Tu jest trochę ponad 3,5 kg, 3,6 dokładnie i to jest głównie łopatka. Takie okrawki różnego rodzaju. Zmielę to wszystko na oczku 8 mm. Przyprawię solą 15 gramów na kilogram, bo będę to obrabiał w wyższej temperaturze. No nie będę grillował, ale prawie że grillował, bo zrobię to w wędzarni w Borniaku. Ustawię na 140, może i na 150 stopni, ale w drugim etapie dopiero. Bo najpierw trochę to podwędzę po to, żeby dodać aromatu dymu. Więc sól zwykła i w niezbyt dużej ilości. Ja lubię sól i zwykle daję 16-17 gramów, tutaj dam 15. Dwie porządne łyżeczki czarnego mielonego pieprzu i jedna łyżeczka cukru. Niektórzy doskonale wiedzą, po co jest cukier, niektórzy się dziwią, po co cukier do mięsiwa dodawać. No i w tym przypadku może to jest tym bardziej dziwne, bo jest to taki w miarę normalny składnik przy wędlinach, które będą dojrzewały, bo wtedy, tak jak my lubimy słodkie, tak te drobnoustroje, które naturalnie w mięsie rezydują i to one powodują, że mięsko dojrzewa i robi się pyszne i smaczne, one też takie rzeczy jak cukier lubią. I jak się to do mięsa dodaje, to powoduje to, że one się chętniej i szybciej namnażają i skutecznie działają. W tym przypadku o dojrzewaniu nie może być mowy, bo jutro to już będzie zjedzone. Ale troszeczkę się obniży pH mięsa. W związku z tym, że to jest sól zwykła, a nie peklująca, więc mięsko będzie i tak szaro-brązowe, ale ta odrobina cukru może troszeczkę ten kolorek poprawić. I co jeszcze? I jak to obniżone jest pH troszeczkę, to też więcej wilgoci w mięsie zostaje, a w takich kiełbaskach jak grillowe czy tym podobne, robione na gorąco, na ruszcie, to soczystość w nich jest ważna. Tak jak ja w normalnej kiełbasie wolę kiełbasę suchą, tak z grilla ona za bardzo sucha być nie powinna. A to, co będę jutro robił, to będzie prawie że grill. O właśnie, skąd to się wzięło? Bo oczywiście z powodu, bo będzie bardziej uroczysty obiad, pewnie się przerodzi w biesiadę, dlatego te kilka kilogramów kiełbaski się przyda. Ale też nie ukrywam, że jest to rozwinięcie pomysłu. Tutaj daję link. Robiłem mielonkę parzoną ze szpinakiem. I to robiłem już kiedyś różnego rodzaju próby. Wam pokazałem właśnie na tym filmie. I to jest bardzo smakowite. Naprawdę bardzo smakowite. Są tacy, co szpinaku nie lubią. Mi to bardzo smakuje. I sobie pomyślałem, że dobrze byłoby połączyć to i jeszcze nadać temu większej ilości smaku. Parzona wędlina ma swoje ograniczenia. Fajnie się te smaki łączą, ale tam nie ma czegoś takiego jak właśnie wysokotemperaturowa obróbka, którą ja tutaj osiągnę. Więc dodam trochę dymu, dodam tych reakcji, które powstają przy wysokotemperaturowej obróbce i dodam smak szpinaku. Szpinak będzie na kuchence, go podsmażę z czosnkiem, będzie go 10% masy mięsa. I do tego tam dorzucę około taką małą główkę czosnku. Podsmażę to na masełku klarowanym i jak ostygnie, jutro pomieszam z tym mięskiem, które dzisiaj zmielę i będę to podsuszał, wędził lekko i potem na wysokiej temperaturze podpiekał. Tak z tym wycyrkluję, żeby od razu z wędzarni prosto na stół. No to tyle, co miałem do gadania. Teraz czas się wziąć za robotę.
Mam nadzieję, że będzie smakowicie. Wy się o tym za kilka minut przekonacie, ja dopiero jutro, bo to jest takie pierwsze podejście. Spodziewam się, bo lubię te połączenie smaków, że będzie fajnie, ale tu powinno być jeszcze fajniej. Zobaczymy. Kroję na kawałki dopasowane do maszynki i mielę. Dodaję przyprawy i mieszam. Przekładam do mniejszego pojemnika i chowam w lodówce. Na patelni rozgrzewam masło klarowane, też zresztą domowej roboty. Podsmażam siekany czosnek, ale króciutko, dosłownie minutkę. Dokładam rozmrożone liście szpinaku. To ważne, liście, a nie drobno zmielone. Podsmażam to razem przez kilka minut, dodając na koniec sól do smaku. Zostawiam do ostygnięcia. Następny dzień. Przygotowanie do napełnienia kiełbas. Najpierw do mięsa dodaję szklankę przygotowanej i ostudzonej wody, a gdy mięso się z nią połączy, dodaję szpinak, ale małymi porcjami i wyrabiam do czasu, aż masa będzie spójna, a szpinak równo rozłożony. Ładuję na dziewarkę. Jelita pływają. To znak, że woda wypłukała z nich sporo soli. Dla pewności można wodę jeszcze raz wymienić i moczyć je dłużej. Napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Tyle uzyskałem. Skręcam je teraz w pętka. Można to robić obracając w palcach, a można i bardziej efektownie, jak to woli. Pętka rozcinam i układam na półce. Część zostawiam na poprzeczce. Porównam, czy na koniec jednakowo będą wyglądały. Teraz schną. Ładnie wyglądają. Chyba trzeba będzie kiedyś z tego zrobić standardowo wędzoną kiełbasę. Też powinna wyjść zacnie. Wstawiam suche kiełbaski do wędzarni i rozgrzewam w 50 stopniach przez 20-30 minut. Będę wędził czereśnią, ale jeszcze nie w tej chwili. Kiełbaski rozgrzane. Ustawiam 60 stopni i uruchamiam generator dymu. Przewiduję około 2 godziny wędzenia, do uzyskania lekkiego koloru.
po 1 godzinie. Po 2 godzinach kolor jest wyraźniejszy i to wystarczy. Ustawiam 150 stopni i piekę do uzyskania ładnego wyglądu. Zakładam 30-40 minut razem z czasem rozgrzewania się wędzarni. Jest ok, leżące i wiszące wyglądają podobnie. Jeszcze dla formalności sprawdzam temperaturę, ale na pewno będzie dobra. Kończę, czas spróbować. Tak wygląda w przekroju. Jest bardzo soczysta i cudnie pachnie. Jejku. Pachnie świetnie. Ciekawe, czy już mogę to ugryźć. Ewidentnie szpinakowa, ewidentnie. Soczysta, aż kapie. Wszystko zgodnie z planem i kolorek, jak było widać na tym krótkim przybiciu z drugiej kamery, że też nie jest taki zły jak na wędlinę, która jest wykonana bez soli weklującej. Pyszne, pyszna rzecz, gorąca, pyszna, auć. Wiadomo było tu nawet ta kontrola temperatury to tylko tak pro forma, żeby mieć w 100% pewność, bo z zewnątrz już wyglądało ładnie. Ja się spodziewałem, że tutaj będzie w okolicach 85 stopni, może nawet trochę ponad, no bo piekłem to w 140-150, no musiało tak być. Bardzo fajne, bardzo smaczne. Naprawdę będę musiał spróbować to kiedyś wykonać jako normalną kiełbasę, nie tak wysoko temperaturowo wędzoną. O, świetny pomysł. W mojej opinii oczywiście. Na dole już biesiada gotowa. Zabieram tą całą tacę, rzucam na stół i nie boję się opinii gości. Nie będzie źle, jeżeli ktoś szpinak lubi. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Czy wieczorową, czy poranną porą wyroby domowe robić trzeba, bo są lepsze po prostu. Do zobaczenia. Na razie, hej, cześć. Tu jeszcze raz przekrój w trochę lepszym oświetleniu. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.